Jadę pociągami z Londynu do Warszawy. Za mną są już 3 z 4 pociągów i nerwowa przesiadka w Kolonii. Przede mną ostatni etap, Berlin-Warszawa na pokładzie PKP Intercity. Po emocjach w Kolonii wydawało mi się, że do Warszawy dotrę już bez większych niespodzianek. Nic bardziej mylnego. Coś się dzieje, coś nie za bardzo działa. Nastroje wśród pasażerów są pozytywne. Jedziemy? Mocne hamowanie. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. Czy uda się zakończyć tę podróż zgodnie z planem? Jest 20 minut do odjazdu, 17:33 i właśnie widziałem kątem oka, że pojawił się mój pociąg na tablicy. Oto jest 17:52 EC249 przez Frankfurt, Rzepin, Świebodzin i Poznań do Warszawy Wschodniej z 11 peronu. Nie pozostaje nic innego, jak udać się w kierunku 11 peronu. Byłem w toalecie, w dworcowej toalecie i koszt to euro 50. Natomiast przypomniała mi się teraz toaleta na dworcu w Pradze. Tam koszt takiej toalety to 20 koron, czyli mniej więcej 80 eurocentów. To w jakim stanie ta toaleta jest tam na dworcu, będąc tam 2 razy sprawdzałem 2 różne toalety i to tutaj to jest naprawdę luks. Jest i wejście na 11 peron i u góry też informacja o pociągu. Ogólnie widać, że dworzec cały tutaj i w środku też i na zewnątrz jest w mocnej przebudowie. Ankunft ursprünglich 17:16 Uhr. Mało tego, gdy kupowałem bilet na aplikacji PKP Intercity, bo tam kupowałem bilet, wyskakiwała informacja, że z Berlina do Frankfurtu nad Odrą jest komunikacja zastępcza ze względu na przebudowę. Przebudowują cały ten odcinek i jeszcze będzie on w remoncie aż do 2028 roku. Natomiast brakowało mi jakiejkolwiek informacji. Przy zakupie biletu nie wiedziałem, co trzeba zrobić, gdzie się udać, czy ten autobus będzie odjeżdżał spod dworca, czy ten autobus ma specjalny przystanek. Nie widziałem żadnej jakiejkolwiek informacji. Napisałem maila do PKP, plus za to, że odpowiedź dostałem w przeciągu 5 minut. I jak się okazuje, to nie ma już komunikacji zastępczej. Pogrzebałem głębiej i wyszło, że komunikacja zastępcza, czyli ten autobus stąd z Berlina do Frankfurtu, kursował do 8 marca. Dzisiaj jest 10 marzec, więc przyfarciło mi się 2 dni temu. Wstrzymano tą komunikację zastępczą. Nie na długo, bo z tego co widziałem, to znów w okolicach wakacji, lipca, albo nawet wcześniej czerwca, znów będzie wprowadzony ten autobus do Frankfurtu. Z jednej strony szkoda, z drugiej nie, bo zaliczyłbym też autobus zastępczej komunikacji. A minusem takim to by było to, że jechałbym godzinę dłużej. Tak czy inaczej wsiadam tutaj na głównym dworcu w Berlinie i jadę prosto do Warszawy. To znaczy mam taką nadzieję. Jest godzina 17:48. Pani właśnie zapowiedziała z głośników. 6 wagonów, mój wagon to ostatni. Wjeżdża. Oto on. Weronika. A to jest mój wagon i chyba muszę biec, bo on się nie zatrzymuje tak blisko. Mój wagon to 272, a miejsce to 15. To był 267, czyli jednak to będzie pierwszy wagon. Okej. Mam 2 minuty na to, żeby wejść do pociągu. 268, 269, 270. Głupio by było, jakby się drzwi zamknęły i bym nie mógł wejść. Dobra. Mind the gap. Jestem w wagonie 271. Jest Wars. Jeszcze nie czuć nic. Niedługo. O tak. Będzie jedzone. Czyli to był wagon 271, a mój jest 272. Busy tu. Dobra, poczekamy. A to jest... Co to jest za pociąg? Ja myślałem, że to jest ekspres Berlin-Warszawa, a tu jest napisane Berlin-Przemyśl. A tutaj jest Berlin-Warszawa Express. Tu mamy Berlin-Warszawa Express, a tu mamy Przemyśl, Berlin. Dlaczego tak jest? Powiedz mi dlaczego? Ja nie chcę narzekać na PKP, broń Boże. Ale jakby jakiś tutaj obcokrajowiec wszedł i czytał tylko to, co ma, no to... Miejsce 15. Tam jest busy. To jest 17:53 i właśnie odjeżdżamy. Także z minutowym opóźnieniem. Co jeszcze warte zauważenia, to ten wagon jest ciemny, tu w ogóle światła nie działają. Ale nic, udało się. Jestem w tym pociągu, w którym
miałem być. No i dobra, udało się. Siedzę na swoim miejscu. Jedziemy. To jest godzina 18, więc za minutę wjeżdżamy na dworzec Berlin Wschodni. Będzie to pierwszy przystanek. Natomiast nie wiem, czy to słychać, ale prawdopodobnie przez tą 5-godzinną podróż będziemy mieć takie doznania akustyczne. Posłuchajcie, co się dzieje. Także to będą bardzo przyjemne 5 godzin jazdy. Wjeżdżamy w perony Berlina Ostbahnhof, czyli Berlin Wschodni. To chyba z tego głośnika, tak mi się wydaje. Nie. Dobra, tam jest przedział wolny, więc ja po prostu sobie idę tam, nie będę tu przeszkadzał. 18:05 i właśnie wyjeżdżamy z Berlina Wschodniego. Ja przesiadłem się, jestem tu całkowicie sam. Tam siedziały dwie panie, bardzo miłe panie, natomiast po co mam przeszkadzać swoim gadaniem. Ten dźwięk to jest prawdopodobnie z głośnika i on jest w całym wagonie i tam słyszę, że ludzie już też reagują na to, więc... No za dużo tutaj nie ma co opowiadać na temat tego wagonu, tych przedziałów. Jadę dokładnie tym samym, którym jechałem podczas mojej ostatniej podróży. Wtedy bardzo się dziwiłem, dlaczego pierwsza klasa nie różni się praktycznie niczym od drugiej klasy. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, bo było ich sporo wyjaśniających, jakie są różnice. Tak naprawdę jedyną różnicą jest to, że tutaj odległość między siedzeniami tutaj jest większa jak w normalnym... O, coś się stało, bo światło. Dostaliśmy światło. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. No, 10 minut po wystartowaniu, ale jest, super. Tam proszę, S-Bahn, mijamy. Także jeśli chodzi o przedział ten pierwszej klasy, posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia. Uwaga. Okej, fałszywy alarm, nikt nam nic nie powiedział. Wracając do tych foteli, troszeczkę narzekałem na te fotele w IC, którym jechałem. Tutaj natomiast myślę, że dobrze wiecie, jak one wygodne są. Nie ma co porównywać do któregokolwiek pociągu, którym dzisiaj jechałem, bo oparcie jest takie, jakbym się opierał o, może nie o deskę, ale o coś bardzo płaskiego. Ale można rozłożyć sobie fotel. Ach, to był rozłożony. To nie myślałem, dobra, to... A, no okej, no w takiej formie. A może ja coś źle robię? Wybaczcie moją niewiedzę, ale no nie przemieszczam się pociągami na co dzień. Ten pociąg, który tutaj mijamy teraz, wyprzedzamy Polska górą. No to był pierwszy raz w życiu, gdy jechałem nim, więc no moje doświadczenie jest znikome. Natomiast lubię jeździć. Zobaczmy, cóż ma do zaoferowania panel sterujący w tym oto wagonie i w tym oto konkretnym przedziale. Możemy ustawić temperaturę w zakresie od 21 do... Hello! Okay, thank you. A wróćmy do sprawdzenia, co oferuje panel. Więc temperaturę możemy zmienić w zakresie od 20 stopni do 25. Ustawmy na 21. Światła. O, i nastała jasność. Proszę bardzo, jak bardzo ładnie. To jest światło jakie? To jest takie przytłumione, które jest i tak całkiem mocne. To jest światło na maksa, to jest bez światła. I panel sterujący do podgłaszania i ściszania dźwięków. Niestety, czy robię głośniej, czy robię ciszej, nie wpływa jakkolwiek to na te dźwięki. Także przede mną 5 godzin fascynującej podróży w akompaniamencie. Nie wiem, jak to nazwać. Chrząszczy? O, słuchajcie, rozsiadłem się tak i co jeszcze zauważyłem, że są lampki do czytania, natomiast one
najnormalniej w świecie nie działają. Nie wiem, może jest jakaś sekwencja wciśnięcia tych przycisków, albo jakiś kod, albo trzeba iść do kierownika bądź maszynisty, żeby uruchomił włączanie tych światełek. A jeszcze sprawdzę naprzeciwko. Tak, nie działają. Porozmawiajmy o cenie za ten przejazd. Słuchajcie, no ja jadę pierwszą klasą, więc to nie jest najtańsza opcja, jak dobrze wiecie. Natomiast najtańszy bilet, który widziałem na ten przejazd, czyli Berlin-Warszawa, to było 150 zł, czyli 30 funtów. Ja zapłaciłem za ten przejazd 235 zł, tylko i wyłącznie dlatego, że jest to przejazd pierwszą klasą. Z efektami dźwiękowymi. Eurotunel kosztował, jak pamiętacie, 35 funtów. Z Brukseli do Kolonii wychodziło to 21,50 i z Kolonii do Berlina było to 22 funty. Tutaj mamy 30 funtów, więc tak jak na początku filmu zadałem pytanie, czy może się udać taka trasa z Londynu do Warszawy w okolicach 17 godzin? Tego jeszcze nie wiemy. To będziemy wiedzieć, jak wyjdziemy na dworcu Warszawa Centralna. A czy to może się udać, jeśli chodzi o koszt, czyli 100 funtów? No już teraz mogę powiedzieć, że tak, bo nie musiałem kupować biletów na inny pociąg. Wszystkie bilety, które zakupiłem, okazały się ważne i na nie właśnie kontynuuję podróż i dojeżdżam już na ostatnim odcinku. Także tak jak wspominałem o tej komunikacji zastępczej, no widać tutaj dobra. Halo, w porządku, jadę. Tak, wszystko jest, wiesz, tak jak powinno być. Dobra, kochanie, ja teraz nagrywam, wiesz? No, pa. Słuchajcie, coś się stało, to znaczy zniknęło to światło, które tutaj było i całkowicie wyciszył się ten dźwięk. Tak, czyli zostało odcięte zasilanie, bo jedyne co możemy zrobić... Aha, okej, wróciło, dobra, czyli coś kombinują. Czyli coś robią, coś kombinują, próbują prawdopodobnie zrestartować. O, znowu. Okej. Czyli chyba już doszły głosy do kierownika pociągu, że coś jest nie tak i próbuje temu zaradzić. Z jakim skutkiem? Zobaczymy. No tak czy inaczej my całkiem się rozpędziliśmy i zobaczmy z jaką prędkością mkniemy. Spójrzcie, 160 na godzinę. I to jest maksymalna prędkość, z jaką będziemy dzisiaj podróżować na tym ostatnim odcinku, 160 km na godzinę. No, teraz już hamujemy. I to całkiem mocno hamujemy. O! Próby naprawienia są, ale no, tak średnio. Dobrze, zatrzymaliśmy się gdzieś w lesie. Mimo szczerych chęci nie jestem w stanie się połączyć z internetem. No nie, na tą chwilę internet nie chce, nie chce się połączyć z tą stroną do zalogowania, do Intercity. Natomiast może być to spowodowane resetem tego wagonu, który widzieliśmy, że coś tam się dzieje. No teraz nie ma światła, więc może i jakiś modem czy router, cokolwiek tutaj rozsyła sygnał, jest też włączony. Myślę, że to jest odpowiedni moment na to, żeby przejść się po pociągu. Weronika, proszę bardzo. Pierwszy wagon 272. Wejdźmy do toalety. O, światło jest w toalecie, to już jest sukces. Toaleta w PKP Intercity. I cóż mogę powiedzieć na temat tej toalety, to na pewno jest to, że jest obszerna. Jest bardzo duża w porównaniu do poprzednich 3 pociągów. Sprawdźmy, czy jest woda. Jest! Proszę bardzo. Jest papier. Kibelek. Jak zwykle. Cóż więcej potrzeba? A to, że nie pachnie tutaj świeżością i fiołkami, to mały szczegół. Przejdźmy sobie teraz przez cały pociąg. Stoimy dosyć pod sporym kątem, więc trochę lecę na dół. No tutaj to jest wagon z pierwszą klasą, także nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, ale to o dziwo działa. Może tutaj coś znajdziemy, że tutaj coś nie bardzo. Awaria klimatyzacji. Ok, mruga na czerwono, awaria klimatyzacji. Pół zbiornika, tak? Ze światło? No dobra, nie znam się. Tutaj jest toaleta druga, dokładnie taka sama. Pan wychodził, nie zamknął, więc ja to zrobię. Idziemy dalej. Następnym wagonem jest wagon Wars. Ludzie tutaj już siedzą i jedzą. Także już ludzie spożywają
posiłki. I ja nie omieszkam niedługo też tutaj przyjść i też skorzystać z oferty gastronomicznej. A póki co idziemy dalej. Kolejna toaleta. Czy różni się czymś? Tak, różni się tym, że jest suszarka Dyson. Super. Chodźmy dalej. Dobrze. I teraz mamy wagon przedziałowy drugiej klasy. Oto on. I powiem Wam, że przedział ten moim zdaniem jest bardziej przytulny niż ten, w którym ja siedzę. Dlaczego? No dlatego na przykład, że ma cup holder. Czy to co to jest w ogóle? To cup holder? No tak na kawę albo nie wiem co. No powiedzmy, że cup holder. I też rozsuwają się te fotele w podobnej pozycji. Tu jest faktycznie na szerokość jest mniej miejsca. Ale czy jest to warte dopłaty aż takich? O! Światła do czytania działają. W ogóle ten wagon jest pusty. Tam siedziało tylko 2 pasażerów. Oświetlenie działa. Nie hałasuje. Dobra, wymyślam. Tutaj mamy przedział dla osób niepełnosprawnych. Czyli 2 fotele. I tutaj takie 2. I one zdaje się, że jakoś się składają, rozkładają. Tak, je można złożyć w ten sposób. Proszę, dostałem powiadomienie na zegarek, że zrobiłem 10 000 kroków. Mimo że od rana jadę pociągami, to zrobiłem 10 000 kroków. Wszystko po pociągu. Także tak, te fotele się składa i wtedy tam są, widzę, że tam są pasy i można zaparkować wózek inwalidzki. Plus do tego oczywiście jest odpowiednia toaleta. Ale tutaj coś jest, co to jest? Wygląda to na jakiś panel, no bo to jest włókno szklane, jakby jakiś brakujący panel. Jak będziemy widzieć jakąś brakującą ściankę czy brakujący sufit, to prawdopodobnie jest w toalecie dla inwalidów. I w trakcie montażu zauważyłem ten napis wykonany markerem. Osłona podjazdu. Jest też jeszcze przewijak. I śmigamy dalej. Tutaj oczywiście jest rampa, po której może wjechać wózek. Tutaj odbywa się kontrola biletów. Hello! No to tu jest też drugi wagon przedziałowy z miejscami drugiej klasy. I jest tutaj też bardzo pusto. Widziałem może z 4 pasażerów, 5 pasażerów, max. Jak wygląda tutaj toaleta? Taka suszarka do rąk, nie ma Dysona. No, standardowa. I chodźmy dalej. Tu mamy awarię pływaka w wagonie 268, co oznajmia nam też WC defekt. A tu mamy kolejny wagon przedziałowy klasy drugiej. Jestem ciekaw, czy na samym końcu jest wagon bezprzedziałowy, czyli otwarty. Jest. I zapewne ludzie tutaj będą siedzieć. Czy się mylę, czy się nie mylę? No też jakoś specjalnie dużo nie ma tutaj ludzi. Ktoś tu mimo wszystko siedzi. No, zdecydowanie więcej tutaj ludzi siedzi niż w tych przedziałowych. Jak tutaj ciepło jest. Bym powiedział, że duszno bardziej. I w ten sposób jestem w wagonie o numerze 267. Jest to ostatni wagon. Za nami tylko już tory. Tak się przedstawia ten krótki 6-wagonowy skład. Tak jak ja przeszedłem teraz od początku do końca, tak cały czas stoimy. Więc nie wiem, co się dzieje. Podejrzewam, że na tą 23 jednak nie będziemy, no bo skoro tak stoimy, no to ten przedziałowy tutaj wagon, pewnie dla wielu z Was nie jest to żadną nowością, natomiast zauważyłem tabliczkę znamionową i został wyprodukowany w 2010 roku. Świeżynka. Znaczy, no dobra, 16 lat już teraz. A zobaczmy, jak wygląda toaleta w takim wagonie z 10 roku. Dużo mniejsza, zauważcie. Natomiast wciąż funkcjonalna, jeżeli leci woda. A woda leci, więc jest wszystko ok. Chodźmy teraz z powrotem do mojego przedziału. Wezmę wszystkie swoje rzeczy i pójdziemy do wagonu restauracyjnego. Tak bardzo wyczekiwanego przeze mnie. technical difficulty with our train. I've been told by our train driver that we were going to be apparently driving to Etna so he can fix it, and then we will see if we can continue our journey to O,
had some difficulties with his train. Then we're going to go forward to Ekner, and then he just was trying to fix it. If I get further information, I'll announce it to you. Śmiesznie, bo wchodząc tutaj do wagonu, usłyszałem jakąś informację, która jest nadawana. Bardzo ciekawa sytuacja. Drużyna konduktorska to jest drużyna niemiecka. W związku z powyższym informacje były nadawane w języku angielskim. To nie jest dobra informacja, bo z tego, co zdążyłem usłyszeć, było to, że coś się dzieje, coś nie za bardzo działa i że nie ma więcej informacji na tą chwilę. Tyle tylko, że próbują, nie wiem, czy maszyniści, czy kto, ogarnąć to, więc no nie fajnie. No ale zobaczymy. Excuse me, I hear something, but I'm not sure what's going on. We have some difficulties with the train, and Okay. the train drivers are currently trying to fix it. All right, so we're waiting for the Yeah. I don't know what. When they say it's okay, we're waiting for their okay. Okay, no worries. No to właśnie, tak jak słyszeliście, jeżeli nie słyszeliście, no to jest problem z pociągiem i maszyniści próbują go naprawić. Pokażę wam, gdzie stoimy. A, dobra, nie pokażę, bo zasięgu tutaj nie ma nic. Więc nawet nie wiem, gdzie jestem. Nie mam zasięgu komórkowego i Wi-Fi nie działa. Pociąg do przygody. PKP Intercity. Jest jedna bardzo istotna rzecz. Wagon restauracyjny działa jak najbardziej. Drużyna konduktorska, obsługa wagonu to są Niemcy. Obsługa naszego wagonu restauracyjnego Wars to są Polacy. No i powiedziałem, że wszedłem tam w wagon i nagle usłyszałem jakieś informacje o jakiejś awarii. I państwo ci obsługujący ten wagon Wars powiedzieli, że oni nic nie wiedzą. My nic nie słyszeliśmy. Dobra, wiecie co? Nie wiadomo, jak się ta podróż potoczy. Idę do Warsu i zjem coś. Zobaczymy, co uda się zjeść. Nie ma co, ja idę do Warsu sobie coś zjeść. Posiedzę sobie w ciepłym zapachach. Zobaczymy, jak się... Wiadomo tyle, co nic. Bo nie chcą mówić. To znaczy, to trochę absurd jest, bo drużyna konduktorska jest Niemcami, a Wars jest Polakami. No. I idąc przez Wars, ja ogólnie byłem tam na samym końcu i wszedłem do wagonu, w którym były nadawane informacje. Tak. Bo tutaj nie ma w ogóle. Tu wszystko dokładnie buczało. I ja zdążyłem tylko usłyszeć, że jest jakiś problem i że maszyniści będą próbować naprawić. Na tą chwilę nic więcej nie wiemy. Zapytałem w Warsie, oni nic nie wiedzieli. Ja też pytałem, nic nie wiedzą. Nic nie wiedzieli i tutaj teraz idąc z powrotem zagadałem do tych kobiet i to po prostu powiedziały to, co jest ogólnie wiadomo, że jest jakiś problem. Także ja idę do Warsu, bo Wars działa, także... Żeby to jeszcze jakoś gdzieś było blisko jakiejś drogi, nie? Bo tu nic nie podjedzie. Szczerze to ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, bo ja nie jeżdżę na tej trasie, więc... A ma pan zasięg telefonu? Nie. No ja też, no właśnie. No nic, zobaczymy. Do zobaczenia pewnie. Nastroje wśród pasażerów są pozytywne i tego się trzymajmy. Na tą chwilę, słuchajcie, na tą chwilę jest godzina 18:54. Ja pierdolę, tu nie można wejść do Warsu. Udało się. Coś się stało, czy? Nie wiemy. Tak, stało się. Co się stało? No nie wiadomo co. Maszyniści mają problem i próbują rozwiązać ten problem. Taka jest informacja od załogi. No nie koniec. Mówimy, o 4 jedziemy z powrotem do Berlina. A o 5 jest. Nie wiecie, czy dojedziecie tam, żeby wrócić. Może nie. Ja też jadę od rana, więc z drugiego końca. Ja też od rana, ale z Londynu. Londyn to blisko, przez stówę stąd. No tak, Londyn Zdrój. A Londek z drugiej. Nie, żartuję. Londyn w Anglii. miasta Londyn. Właśnie, to jest to. Pierwsze pytanie, czy jest żurek? Jest. Super. Jedziemy? Gdzie? Nie. My jedziemy? Tak delikatnie? Nic nie... Aha. Brawo. No to jest dobrze. Dobrze, to poprosiłbym żurek. Tak. A czy jest schabowy? Jest. To poproszę schabowy. I jeszcze poproszę piwko. No Łomża jasna, pszeniczna, mocna, korona, trawka jasna. Łomżę jasną poproszę. Dzięki. Także moi drodzy, nie jest źle. Nie jest źle, bo ruszyliśmy.
Przejeżdżamy właśnie przez Wilhelmshagen. A sprawdzę, jak z połączeniem Wi-Fi tutaj we Warsie. Może się uda. No niestety tutaj podobnie. Jest jak jest. Na zdrowie za ten pociąg, żeby dojechał do Warszawy. Piwo oczywiście bezalkoholowe. Ponieważ nie zawiera alkoholu, jest smaczne, zdrowe. Żurek. Zobaczę, skąd sklep jest. Ulicy Sadowej. Sklep firmowy. Smacznego. Ciągle nie mam tutaj zamiaru się bawić, natomiast bardzo dobry, to jest bardzo dobry żurek. Kwaśny. Kiełbasa, no nie czuć jakoś specjalnie smaku. Słuchajcie, zamiast taki chlebek z matką. Dobra, ile w życiu tego papieru się zjadło? Spoko. Nie wyjechał ten chleb prosto z piekarni, ale też nie jest jakoś mocno wyschnięty. Trzymacz wszystko boleci. Chyba awaryjne hamowanie. DK Rosberg or? I love it. Yeah. It's an experience. It is, it is. Okej. Zatrzymaliśmy się jakieś 2 minuty temu, czyli była to 19:08. Było to dosyć mocne hamowanie, więc prawdopodobnie znów coś tam nie pykło. Może wywaliło jakieś przekaźniki i dlatego stoimy. Ale nieważne. Schabowy już słyszę, jak skwierczy na patelni. Ho, ho, ho. Idzie schabowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oh yeah. Cóż mamy na talerzu? Mamy kolesław, mamy marchewkę, ziemniaczki, no i sam schabowy. Schabowy wielkości, uwaga, nie jest to jakiś ogromny rozmiar, natomiast chodzi o smak. Smacznego. Ziemniak, pycha. Kolesław, okej. Marchewka słabo słodka, ale też spoko. Ale najważniejszy jest ziomek tego z talerza, czyli schabowy. No nie mam pytań. Pyszności. A już się witaliśmy z gąską. Jakieś większe miasto było, to można było coś zrobić, hotel, coś, nie? Nie mam pytań, jakie to jest dobre i nie przesadzam. A jeszcze do tego dochodzi to, że byłem trochę głodny. To już w ogóle wiadomo, jak człowiek głodny, to wszystko smakuje. Natomiast kotlet, mistrzostwo świata, ziemniaki, zajebiste. Nawet nie wiem, ile ja za to zapłacę, ale chyba nie jakoś niedużo. No, się okaże. Tak czy inaczej, jest już prawie 10 minut, jak stoimy po raz drugi i no, wciąż czekamy. 19:23 i ruszyliśmy, czyli 15 minut postoju i lecimy dalej. Ja już zjadłem, nie będę zajmował miejsca innym, żeby kolejka była. Ja pójdę zapłacić i wracamy na miejsce. Mogę zapłacić? Tak, oczywiście. Piwo, żurek i kotlet. Bardzo dziękuję. To jeszcze tylko szybciutko powiem. Żurek to było 18 zł. Tradycyjny kotlet schabowy 44 zł. I piwo Łomża 16 zł. Łączny rachunek to 78 zł. I teraz zobaczcie, jak to się ma. 78 zł w okolicach 18 euro w niemieckim pociągu. Widzę za to chicken tikka masala plus piwo. Zapłaciłem 20, a tutaj 18 za zupę, bardzo dobrą, kotlet schabowy, przepyszny, no i do tego piwo bezalkoholowe. PKP, pociąg do podróży. To znaczy, jak się jedzie, bo czasem zatrzymuje się w polu, ale usterki występują i niestety nic na to nie poradzimy. Jest problem z tą wycieraczką tutaj, ona haczy i nie można otworzyć drzwi. Najnormalniej w świecie nie można otworzyć drzwi. Tutaj cały czas jedziemy z Przemyśla do Berlina. Jest dobrze. Mógł w ogóle nie jechać i co? No i tyle z jazdy. 19:38, ale powiem wam, 39 nawet, ale powiem wam, że nawet jak już teraz rozpędziliśmy się,
No, to jechał 160 na godzinę. No, jak już jedzie, to jedzie bardzo fajnie, tylko że no, jak co chwilę ma jakiś problem, bo to hamowanie jest dosyć, może nie, że awaryjne, chociaż nigdy nie brałem udziału w awaryjnym hamowaniu. Natomiast jest to na tyle mocne hamowanie, jak widzieliście w Warsie, jak wszystko zaczęło się zsuwać ze stołów. Więc uważam, że to już dosyć mocne hamowanie. 19:46 i właśnie ruszamy. Powoli do przodu, powoli do przodu. To była nasza trzecia stacja, trzeci upadek lokomotywy. Rozpędzamy się, na razie 120. Natomiast co jest warte zauważenia, to, że tu nie jest jakoś super głośno. Powiem więcej, tu jest cicho. Ok, w porządku. Poruszamy się cały czas tylko 120 na godzinę, tylko albo aż, wiadomo. Oczywiście nie ma co porównywać do 300 na godzinę, ale 120 na godzinę i tu naprawdę jest cicho. Nie widzę chyba różnicy jakiejś znacznej, gdy jechaliśmy z maksymalną prędkością, czyli 160 km na godzinę. Sprawdzimy to jeszcze raz, jak tylko lokomotywa osiągnie tą prędkość. O, okej. Tego się nie spodziewałem. Na stronie PKP są napisane opóźnienia. Na tą chwilę mamy 45 minut opóźnienia. Tak to wygląda, zobaczcie. I w Warszawie rzekomo będziemy o 23:47. No to nie jest źle. 45 minut opóźnienia to nie jest nic nadzwyczajnego. Super, że jest informacja. Szkoda, że nie ma Wi-Fi. Najważniejsze, że jest zasięg sieci komórkowej. Trzymamy kciuki za pociąg Berlin-Warszawa Express o numerze EC249. Słuchajcie, pierwszy przystanek, to znaczy tak naprawdę drugi, bo przecież byliśmy jeszcze w Berlinie Wschodnim. Frankfurt nad Odrą. I tu powinniśmy być o 18:47, a jesteśmy o równo godzinie. Rozumiem, że to opóźnienie, które jest na liście 45 bodajże bądź 47 minut, wynika z tego, że pociąg będzie nadrabiał na trasie. Bo no teraz mamy prawie godzinę 20 opóźnienia. No, Warszawa Wschodnia 18:50. Ale jest 20. Odjazd. Boże, kochany! Szybkie te drzwi. Głowę mi ucięło. Nie ucięłoby. Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, zwłaszcza na kolei. Cześć! Także zaraz odjazd. Nastąpiła zmiana składu. Panie obsługujące pociąg z Berlina do Frankfurtu, do widzenia. Właśnie opuszczają lokal, opuszczają pociąg. Czyli od teraz, od Frankfurtu pojedzie polski skład. Miejmy nadzieję, że informacje będą przekazywane częściej, bądź jakkolwiek. Usłyszałem gwizdek. Jeszcze nie jestem pewien, czy to jest do naszego pociągu. Chyba nie. No właśnie, że tak. Tutaj jedzie Niederbarnimer Eisenbahn. I my ruszamy również. Słuchajcie, godzina 20:17. Po 20 minutach oczekiwania ruszamy. Tam autolaweta, DB ciągnie, tutaj lokalny pociąg, a tutaj międzynarodowe PKP. Cóż za piękny widok. I my na pierwszym miejscu, no to już jest w ogóle mistrzostwo świata. Super skład! Mocno zwolniliśmy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że zbliżamy się do granicy, do przejścia granicznego. Także pewnie jakieś tam przygotowania, nie wiem. 20:21 zatrzymaliśmy się tym razem. Przestało działać ogrzewanie, w sensie dmuchanie. Światło na zewnątrz wciąż jest, tutaj nie ma. Wszystko zamilkło. Czy to jest możliwe, że jest zmieniana lokomotywa? Sprawdźmy. Nie. Cały czas Weronika nas ciągnie. To musiało być coś technicznego, tylko na chwilkę, bo po 5 minutach ruszyliśmy, także kierujemy się w stronę granicy niemiecko-polskiej. Jedźmy razem. I tym oto sposobem, moi mili, tak jest, wjechaliśmy na teren Polski, ale niestety znowu jest mocne hamowanie. Drzwi same się zamykają. To nie był żart. Ja nie spodziewałem się, że będzie takie hamowanie. No, także już na terenie Polski, zahamowani i czekamy. No było zupełnie na chwilę. Już jesteśmy dalej w grze. Teraz pierwszy przystanek w Polsce, czyli Rzepin. Na pewno jest polska obsługa, polski konduktor. Zaraz jak pan będzie przechodził, to zapytam się, o co chodzi. O, pan zmienia tabliczki kierunkowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór, za sekundkę, dobrze? Dobrze. Nie ma problemu. Chodźcie zobaczyć, na jaką tablicę kierunkową zmienił.
Czyli prawdopodobnie cały czas tam były te z Przemyśla do Berlina. No słuchajcie, zdaje się, że zajeżdżamy do Rzepina. 20:36 i właśnie wjechaliśmy w perony Rzepin. Miejscowość Rzepin. Tu w Rzepinie powinniśmy być o godzinie 19:07, a jesteśmy o 20:37. Taka głupia sytuacja, bo chciałem podłączyć baterię do ładowania z kamery, no i nie działa. Czyli to, że nie ma tutaj dmuchawy, wiatru, klimatyzacji, cokolwiek, to oznacza też, że prąd w Gniazdkach został wyłączony. Smuteczek. Nie poddajemy się, walczymy, to znaczy no na razie stoimy, więc 20:40 i ruszamy z Rzepina. Jest dobrze. Skoro się ruszamy, to jest ok. Chodźcie na dwór. O, jaka ładna lokomotywa. Bardzo ładna. TY51. TY51. To chyba tą lokomotywą można poruszać się w symulatorze SimRail. Jedynym słusznym symulatorze na Steamie. A nie, przepraszam. Teraz już jest maszyna, więc to chyba maszyna, co? Jest takim słusznym symulatorem. Dzień dobry, wydaje poczęstunek od PKP Intercity. Dzień dobry. Herbata, woda, sok. A mogę kawkę poprosić? Herbatkę poproszę. Czarne, Czarną, zwykłą. A ma pani miętową? nie, No to czarną, zwykłą czarną herbatkę poproszę. Czy coś już więcej wiadomo? Nie będziemy jechać, czy jeszcze coś może wyskoczyć? no, na razie jedziemy. Okej. Tego się trzymajmy. Proszę. Bardzo dziękuję. Woda gazowana, niegazowana? Niegazowaną poproszę. Bardzo dziękuję. Mogę jeszcze jedną wodę dać? Bo Nie, mam- nie, nie, Starczy? naprawdę starczy, Dobra. tak, bardzo dziękuję. Serwis, pierwsza klasa, obsługa, mistrzostwo świata. Ludzie naprawdę przemili. Ta pani była w Warsie, gdy ja jadłem. Nie obsługiwała mnie, ale też tam była. Co dostałem? Viking Size kakao. I jako drugi pojawia się kolejny wafel, kremowa wanilia, nagie góralki, przepraszam. Do tego dostałem herbatkę, którą zaparzę sobie w tym oto malutkim kubeczku. I jeszcze dostałem półlitrową niegazowaną wodę. Ja wybrałem niegazowaną wodę. I tak jak pani mówiła, mogłem dostać drugą, bo sporo nastanie. Domyślam się, że kawa, herbata, ciepły napój plus coś słodkiego, przekąska to jest zasługa tego, że jadę w pierwszej klasie. W drugiej klasie prawdopodobnie byłaby to tylko woda gazowana bądź niegazowana. Jeżeli nie, to poprawcie mnie. Ho, ho, ho. Proszę, proszę, wróciło oświetlenie. O dziwo, jest oświetlenie i nie ma tego brzęczenia strasznego. A jeszcze tak przy okazji, to jedziemy 160 na godzinę i sprawdźmy teraz, jaki jest hałas. No, około 62-63 to jest naprawdę dobry wynik. Jedyny hałas, jaki jest, w ogóle nic z zawieszenia, to jest uszczelek z okien, wiatr. Z panem miałem rozmawiać. Dzień dobry, ale już wszystko działa, więc Aha, to chciałem pytać tylko co z gniazdkami i ze światłem, ale widzę, że już jest ok. Teraz tak, udało mi się światło przywrócić, gniazdka i ogrzewanie też. I nie buczy. Bo jak już nie wiem, czy ktoś mówił panu, ale jak ruszyliśmy z Berlina, to nie dało się siedzieć, bo No, było takie no. buczenie z głośników. Tak, tak, że tak powiem, rozwiązaliśmy wszystkie problemy Idealnie. na składzie, tak, ale tak już myślę, że będzie dobrze. A na tą chwilę jakie jest opóźnienie mniej więcej? 90 minut. 90, Jakaś dobra, przesiadka, okej. czy Nie, prosto do Warszawy, prosto to do jeszcze Warszawy. Chociaż tyle. No, Przyjemnej podróży. dziękuję bardzo. 90 minut opóźnienia, klimatyzacja działa, gniazdka działają, światło działa, buczenie zostało wyeliminowane. Proszę bardzo, po stronie polskiej da się, wszystko naprawione, także... No bardzo dobra robota. Pysznej pysznej herbatki i kierunek Warszawa. Tak sobie siedzę, piję tą herbatkę i tak sobie myślę, że no tak jak mówił pan konduktor, 90 minut opóźnienia na tą chwilę mamy. I pierwsze co zapytał się, czy... Zbliżamy się do stacji Świebodzin, przepraszam, do będzie pociągów. Osoby siadające posiadają swoich rzeczy i złożoności dziwne podróż PKP Intercity. Approaching Świebodzin Station, approach us delay, passengers will be trained zdecydowany w tej koszy PKP Intercity. No i proszę bardzo, nawet jest tak naprawione, że już nie trzeszczy, ale że jeszcze działa, że są informacje. Wydaje mi się, że po prostu to ktoś ogarnięty, ktoś kto wiedział co musi wcisnąć, zresetować i tyle. No,
nic nadzwyczajnego. Anyway, 90 minut opóźnienia i trochę mi się smutno zrobiło, bo przejechałem całą Europę 3 pociągami. Okej, w Niemczech, w Kolonii mój docelowy pociąg był anulowany. Z Brukseli pociąg, który przyjechał do Kolonii, też się spóźnił 10 minut. Natomiast ostatni odcinek i nasze PKP i na dzień dobry na odcinku bardzo małym, 90 minut opóźnienia. Ja rozumiem, że oni piszą o tym, że mogą wystąpić opóźnienia i zmiany w rozkładzie. Ja to wszystko rozumiem, natomiast mówię to z perspektywy trasy, którą pokonałem. I mimo jakichś tam małych opóźnień, anulowania pociągów, to wszystko szło płynnie. Gdybym teraz miał jakąś przesiadkę, na przykład w Warszawie dalej, to prawdopodobnie nie udałoby mi się zdążyć na następny pociąg. I dlatego mówię, trochę mi się smutno to zrobiło, dlaczego tak to wyszło, że nasze polskie koleje tak na dzień dobry nie ogarnęły. Chociaż no okej, to wszystko się działo po stronie niemieckiej. Jak tylko przyjechaliśmy na stronę polską, to tak jak widzieliście, wszystko zaczęło działać. Pociąg nagle jedzie cały czas 160 na godzinę. Nie ma awaryjnych hamowań. A może z tymi hamowaniami to było tak, że ktoś zapomniał czuwaka? To nie było RP1, czy to było RP1? To było RP1, był przejazd. A może było tak, że ktoś czuwaka zapomniał wcisnąć? Bo w kabinie nie było czuwak. No, śmiechy, chichy. 90 minut, ja się jakoś super specjalnie nie śpieszę, dlatego jestem bardzo spokojny i wyluzowany. Ostatni pociąg, byle tylko dojechać do tej Warszawy. Tak czy inaczej, trochę mi się smutno zrobiło. A poza tym zbliżamy się do stacji Świebodzin. Wjeżdżamy w perony Świebodzina. Jest 21:04, także człap. Chociaż nie, 160 km na godzinę to nie ma się czego wstydzić, jest w porządku. I odjazd ze stacji Świebodzin. Super, że można z pociągu zobaczyć Jezusa Chrystusa. Następna stacja, Zbąszynek. Z przyczyn technicznych będzie spóźniona o 90 minut. Next station, Zbąszynek. We'd like to inform you the technical problems. The train is delay about 90 minutes. No, także tak jak słyszeliście, z przyczyn technicznych jest opóźnienie i no oczywiście PKP nas przeprasza. Ale my to wszystko rozumiemy i nie ma najmniejszego problemu. Ale Żurek i schabowy mistrzostwo świata. Zbliżamy się do stacji Zbąszynek. Swoją drogą bardzo fajnie brzmiąca miejscowość. Serdecznie pozdrawiam wszystkich ze Zbąszynka. Jeżeli ktoś ogląda mnie ze Zbąszynka. Proszę bardzo, Zbąszynek. Następna stacja, Poznań Główny. Informujemy, że z przyczyn technicznych pociąg jest opóźniony o 85 minut. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. Ale tego to się nie spodziewałem. Słuchajcie, jest internet. Tak, z ciekawości po prostu wszedłem i najnormalniej w świecie zadziałał Wi-Fi. No to sprawdźmy prędkość internetu. Na pokładzie PKP Intercity. ...27 mega download, 20 mega upload. I nie śmieję się teraz, nie żartuję, ale to jest bardzo dobry internet. Co innego, że czytałem o tym, że ten internet nie jest dostępny we wszystkich pociągach. No taki artykuł gdzieś czytałem, że PKP idzie z duchem czasu i już RP1 i za niedługo nie będzie konduktor chodził i sprawdzał biletów, tylko będziemy robić w pociągach naszych PKP check-in normalny, tak jakbyśmy lecieli samolotem i do tego będą walczyć o to, żeby internet był, jednak to Wi-Fi było dostępne wszędzie, na wszystkich liniach. Czy tak się stanie? Nie wiem, choć... Mam taką nadzieję. Tak czy inaczej, w pociągu, którym ja jadę, Berlin-Warszawa Express, internet, Wi-Fi śmiga aż miło. Ogromny plus. Ladies and gentlemen, approaching Poznań Główny station. Apologize for delayed passengers with the train.
belonging to take purchasing PKP Intercity and station can change to long-distance regional suburban trains. Please provide potential information within the station. No i jesteśmy, słuchajcie, wjeżdżamy o godzinie 21:58 w perony Poznania. Sporo osób wychodzi, widzę. Trochę osób wchodzi. 22:01. Wyjeżdżamy z Poznania. To Poznań zostawiamy za sobą. Teraz przed nami stacja następna to Konin, Kutno i wtedy już Warszawa Zachodnia. I docelowa stacja Warszawa Centralna, na tą chwilę 74 minuty na aplikacji PKP Intercity. Ja może spróbuję się zdrzemnąć, a na tą chwilę jedziemy i cały czas jedziemy bez najmniejszych problemów. Światło działa, prąd działa, Wi-Fi działa, wszystko działa. We're approaching the Konin station. Would like to apologize for the delay. Konin, słuchajcie, Konin cały czas sunął z jedną prędkością od Poznania do Konina bez zająknięcia, cały czas, max speed 160. Informujemy, że w związku z opóźnionym przejazdem za granicę pociąg w danej chwili jest opóźniony o 84 minuty. Przepraszamy za opóźnienie. Osoby przesiadające się do innych pociągów prosimy o zgłaszanie tego zamiaru drużynie konduktorskiej. Zapraszamy do skorzystania z oferty gastronomicznej WERS w wagonie numer 271. We're approaching the Kutno station. No i godzina 23:19 i wjeżdżamy w perony Kutna. To jest ostatni przystanek przed pierwszą stacją w Warszawie, czyli Warszawą Zachodnią. Zbliżamy się do stacji Warszawa Zachodnia. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. - 15 minut po północy i zajechaliśmy na Warszawę Zachodnią. Teraz z Warszawy Zachodniej do Centralnej to około 5-6 minut jazdy. No i słuchajcie, odjazd z Warszawy Zachodniej parę minut później, 20 minut po północy. Zbliżamy się do stacji Warszawa Centralna. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. We're approaching the Warszawa Centralna station. Would like to apologize for the delay. Thank you for choosing the PKP Intercity. Zaraz Warszawa Centralna w tunelach. Godzina 00:24, no 23. Przyjechaliśmy. Gap, tak okropny gap, zobaczcie. No ale jest. Udało się. Warszawa Centralna. Dokładnie po 18 godzinach i 4 minutach. Ekspres Berlin-Warszawa odjeżdża. Żegnamy Żurek i żegnamy Schabowy. I tak właśnie odjechał mój ostatni pociąg na tej trasie z Londynu do Warszawy. Troszeczkę ponad 18 godzin. Normalnie, gdyby nie ta wpadka
PKP, nie PKP, no Deutsche Bahn ogólnie naszego pociągu po stronie niemieckiej, to cała podróż zajęłaby tylko 16 godzin, niecałe 17 godzin, 16 i 45 minut, w okolicach 17 godzin. Cenowo, no tak jak już wcześniej wspominałem, za cały przejazd to łącznie wyszło w przeliczeniu około 120 euro, około 103 funtów, czyli około 500 zł. Myślę, że takie 17 godzin z Londynu do Warszawy to już jest naprawdę konkurencja dla pozostałych środków transportu, nie wliczając w to samolotu oczywiście. Ale czy samochodem, czy autobusem? Autobus sprawdzałem, wiadomo jaka firma, z Londynu do Warszawy. Bilet kosztuje 75 funtów, czyli około 400 zł. Tak naprawdę 100 zł mniej niż pociągami. Natomiast podróż ta zajmuje 28 godzin. Nie 18, a 28 godzin, czyli no 10 godzin krócej. Moim zdaniem wyszło bardzo dobrze. Także dzięki, że byliście ze mną w tej nie tak długiej podróży. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Koniecznie napiszcie, czy chcielibyście odbyć taką podróż i czy jesteście zwolennikami przesiadek na szybkiego, czyli co do 10-15 minut, czy wolicie na spokojnie, bez stresu oczekiwać na kolejny transport, bo ja zaliczam się do tej drugiej grupy. Także jeszcze raz dzięki, że byliście i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!